Witam. W dość odległej przeszłości miałem okazję prowadzić kurs dotyczący walki bronią dwuręczną, który nosił nazwę Jak zostać legendą. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i spędzeniu w Glory Victis dość długiego czasu, postanowiłem ponownie stworzyć kurs dotyczący walki. Jednak tym razem na tyle rozbudowany i wszechstronny, żeby nawet doświadczony w grze weteran, bez względu na używane wyposażenie, był w stanie wynieść coś z tego szkolenia. Niemal cała wiedza, jaką mam zamiar Ci przekazać, będzie polegała na przyswajaniu kolejnych schematów postępowania, które wraz z upływem czasu będą zazębiać się ze sobą. Przypomnę, że nie będzie miało znaczenia, jakiej broni używasz. Wszystko, czego się tutaj nauczysz, na pewno znajdzie zastosowanie na polu bitwy, bez względu na wykorzystywaną broń. Kurs będzie podzielony na 3 etapy, a każdy etap będzie składał się z wielu odcinków. Zaczniemy od walki 1 na 1, następnie przejdziemy do walki grupowej, a skończymy na walce 1 na 2 oraz 1 na wielu. Jeżeli nie zrozumiesz któregoś z przedstawianych schematów, po prostu daj mi o tym znać w komentarzu. Nie sądzę, żeby zaszła taka potrzeba, ale nawet gdyby, to w miarę możliwości postaram się dodatkowo wszystko wytłumaczyć w komentarzach. To wszystko, co chciałem Ci przekazać na wstępie. Jednak zanim zaczniesz prawdziwą naukę, rzućmy okiem na ustawienia gry. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zmienić, jest pole widzenia. Bardzo ważne, żebyś w trakcie walki widział jak najwięcej. Pozwoli Ci to nieco szybciej reagować na działania Twoich przeciwników. Kolejną ważną kwestią jest odpowiednia czułość myszy. Musisz wiedzieć, że w Glory Victis, kiedy zbyt szybko próbujesz się obrócić, Twoja postać zatrzymuje się, a dopiero potem wykonuje obrót. Postaraj się ustawić czułość myszy tak, aby nie doprowadzała do zatrzymywania się postaci oraz jednocześnie umożliwiała wykonywanie płynnych obrotów. Sugeruję również, żebyś ustawił sobie czułość wskaźnika kierunku na wartość maksymalną. Dzięki temu będziesz mógł robić dużo mniejsze ruchy kamerą podczas zmiany kierunków ataku oraz bloków. Zdecydowanie zmniejszy to chaos występujący na polu bitwy. Ostatnią i najważniejszą rzeczą jest przypisanie klawiszy do odpowiednich czynności. Atak z nadgłowy, pchnięcie, blok środkowy, blok z lewej, blok z prawej. Gloria Victis pozwala zmieniać kierunki ataków oraz bloków maksymalnie 8 razy w ciągu 1 sekundy. Wykonywanie tych czynności za pomocą myszki jest dużo wolniejsze niż używanie przypisanych klawiszy. Dlatego już na początku swojej rozgrywki powinieneś ustawić sobie odpowiednie bindy. Atak z lewej i prawej został celowo pominięty ze względu na to, że bardzo łatwo jest go wykonać. Zwłaszcza jeżeli dostosowałeś się do moich zaleceń dotyczących czułości wskaźnika kierunku. Pozostałe ustawienia zostawiam Tobie. Nie są one na tyle kluczowe, żebym umieszczał je w tym kursie. Jednak zapoznanie się z drużynowym trybem medyka bądź używanie alternatywnego paska siły może okazać się przydatne. Poświęć chwilę, żeby zapoznać się z ustawieniami gry nieco dokładniej. To wszystko w tym krótkim odcinku. Przy następnej okazji zajmiemy się walką 1 na 1, a dokładniej postawą w trakcie pojedynku oraz poruszaniem się podczas obrony. Zapraszam do pierwszych praktycznych lekcji kursu.